translating. You're translating, okay. Okay, very good. And is this all your machines? Yes. These are all your machines? Yes. And it's recording. Entire retreat will be recorded if that's okay for you. No. I can always click, you know, stop. Do we have to? Can we get rid of all the machines? Really? Yes. They're very nice. But it's a nice machine. If you want, we can take them away, of course. But we usually record. That was told so by Piotrek. I know. Yeah. The thing is that the recordings are very, very popular on Polish YouTube. Yeah. Are they? Like a few thousand people will watch it later. Sometimes it's millions, actually. Right. The talk with Sunio was very popular also. Okay. It's like kind of helping spreading dharma. Okay. But and not so. I guess you have not so many talks that are translated into Polish, so that would be the thing, right? we have many of them, but it doesn't matter how much we have. There's lots of people who like to watch them. That's very compassionate. What do you think, everybody? You think that's a good enough reason? Yes. Yeah? Yes. Okay. You don't sound convinced. No. Look, I just. How do I put this? I have a question about the translation. Is it going to Yes. be like all the time, or is it going to be after when it's on video and so on? It will be in the moment, right? We will translate sentence by sentence. Something. I was told to do so, but if you don't want, Yeah. No. Translation is good. Definitely. Yeah. But So- I think also that we need to remember that not all people know English. That is correct. That's correct. Yes. It would be better if will translate. So we Yes. can- No. Definitely translating. Yeah. No. That's no question. Yeah. you don't like the microphone if it was like here on the rock. No. That's fine. That's fine. That's fine. No. I just don't like machines. I've been, like most of us, I've been using computers and doing all of these things, and the more and more you do it, the more I think. But it's not AI microphone. It's not an AI. Are you sure? Yes. Are you sure? Yes. It's old school. Old school It microphone. was before AI came. Oh, well, maybe we should enjoy our last few days before our machine overlords take over. Yeah. Okay, very good. Okay, thank you. Look, thank you for putting everything together, and you've done it really nicely. And this, the picture quality looks good and everything. So Yeah, I can also hide it if it distracts you the screen. that's probably a good idea if you can. Yeah, as is distracting. I look at myself. I think, I didn't do my makeup properly or whatever. Now you don't see, right? Okay, so I'm Bhante Sujato. Hi. Good to meet everybody. And we Piotr and Piotr. Very easy. Even I can remember that. And so great to be here. G'day, Poland from Australia. And really honoured to be here and overjoyed to be practicing a retreat together with you. Cześć, witajcie, nazywam się Bhante Sujato. Witam was wszystkich w Polsce, można powiedzieć Australia. Witam w Polsce, cieszę się, że jestem tutaj razem z wami. So for this evening, we're just going to be doing a bit of a general introduction and guide to the retreat. And we won't be having any sort of formal Dhamma teachings, but that will start tomorrow. A więc teraz po prostu zaczniemy sobie od takiego ogólnego wprowadzenia. Nie będzie to formalna mowa Dhammy. Do tego przejdziemy dopiero jutro. Okay, great. Okay, so can I just ask a quick question? How many people here, this is their first retreat? How many people have never done retreat before? A więc zadam pytanie, kto jeszcze nigdy nie był na odosobnieniu? Okay, a few people, their first retreat. Excellent.
So what I'm going to do, I'm going to ask everyone, if it's your first retreat, when we finish the meeting tonight, if you can just come up and then we can just have a bit of a chat. So I'll do a bit of an orientation for people who are new. A więc wszystkie osoby, które są pierwszy raz, jak się skończy ta część, to podejdźcie wszyscy tutaj i porozmawiamy jeszcze chwilę. Okay, excellent. And I know a few of you have been on my retreats before. Thank you so very much, Piotr. Excellent. So a few of you have been on my retreats before. Yes? Who's been on my retreats before? Oh, excellent. Great. Excellent. Kto był na moim odosobnieniu wcześniej, stricte na Bhante Sujato? And how's it been going since we did retreat together? Great. It's been going okay? You've still been doing some practice? Yes? Jak się wam idzie praktyka, jak się macie, od kiedy skończyło się tamto odosobnienie? Oh, that's really nice. Yeah, I always really enjoyed the teachings we did before in Poland. Zawsze się cieszę, kiedy mam odosobnienia w Polsce. So let's work out what we're going to do on this retreat. A więc przyjrzyjmy się temu, co będziemy robić na tym odosobnieniu. And so usually the way that I do this is that I'll discuss with people how we're going to be practicing and make sure that we're practicing the way that you want to practice. A więc chcę, żebyśmy praktykowali w taki sposób, w jaki wy chcecie praktykować. And so that, I don't want to be the one telling you all things what to do, because looking around the room, it seems that everybody here is an adult. So you can make up your own damn minds what you want to do. It's not my job to tell you what to do. Widzę, że na sali są sami dorośli ludzie, także jesteście w stanie sami stwierdzić to, co chcecie robić. Nie muszę wam mówić, co macie robić. So instead, you will decide what to do. A więc to wy będziecie decydować, co będziecie robić. But just the way that I do it is usually what you decide that you want to do is anyway what I would have decided what I wanted to do anyway. Ale to tak działa, że to, co wy zdecydujecie, co chcecie zrobić, będzie i tak tym, co ja chcę, żebyście robili. I call this modern democracy. Nazywam to współczesną demokracją. All right, so we're all here. We want to do some meditation. Is that correct? Yeah. Yes. Everyone good with doing some meditation? Yeah. Czy każdy chce tutaj jest po to, żeby medytować? Okay, excellent. Good, you're in the right place. And I'm going to be teaching meditation from a Buddhist background. Będę uczył medytacji jakby w takim buddyjskim kontekście. And look, I'm going to assume from the beginning that some people here may be Buddhist, some people maybe not, some people may be Buddhish, or various kinds of things. And I just want you to know, I don't really care, okay? I'm going to be talking from a Buddhist perspective. That's my beliefs, and that's what I'm going to be doing. But what you believe in, what your path in, honestly, is the least important thing to me. A więc pewnie niektórzy z was są buddystami, niektórzy nie, niektórzy może są trochę buddyjscy. Dla mnie to nie ma znaczenia. Ja będę nauczał jakby w tym kontekście buddyjskim, a to, co wy wierzycie, to jest wasza sprawa. The Buddha had a conversation in a discourse called the Odosobnienie Sutta, and I'll expect you to be able to pronounce that. Where he talked to a practitioner from another sect. A więc była jakaś tam sutta buddyjska, w której Buddha mówił do przedstawicieli innych religii. Yeah, and after a long conversation, he said to him, "You might think that I'm teaching you in order to make you reject your former teacher. That is not so." Wtedy Buddha powiedział, że może myślisz, że uczę cię po to, żebyś jakby przeszedł z tamtego wyznania na to, ale nie jest tak. Let your teacher remain your teacher. Niech twój nauczyciel pozostanie twoim nauczycielem. You might think I'm teaching you to make you reject your former tradition. Być może myślisz, że uczę po to, żebyś odrzucił swoją poprzednią tradycję. That's not so. Let your tradition remain your tradition. Ale nie to jest tak. Niech twoja tradycja pozostanie twoją tradycją. You might think I'm teaching you to make you give up your practices. Być może myślisz, że uczę cię, abyś jakby odszedł od swoich praktyk. That's not so. Let your practices remain as they are. Ale nie jest tak. Niech twoje praktyki pozostaną takie, jakie są. The only reason that I'm teaching you is to help you to let go of suffering.
Jedynym powodem, dla którego cię uczę, to po to, żebyś wiedział, jak odpuścić cierpienie. To move from darkness to the light. By odejść od ciemności ku światłu. So that with mindfulness and with wisdom, then you can find freedom in your own heart. I dzięki pomności i mądrości możesz odnaleźć wolność w swoim sercu. So this is the approach that the Buddha himself taught. A więc to jest podejście, z jakim nauczał Buddha. And even in cases where people came to the Buddha and said that they wanted to convert to Buddhism, they wanted to follow him and they wanted to call themselves a follower of the Buddha would say to them, be careful, be cautious, think first, don't be rash in your decisions. I nawet jeżeli przychodzili do Buddy ludzie, którzy mówili, że chcą przejść jakby na jego naukę, na jego tradycję, to mówił im, uważajcie, najpierw to przemyślcie. So when we're giving these talks, okay, so now some of you may know, but I'm a Pali scholar and I study Pali suttas and Pali, and I translate Pali, which means, unfortunately, that I tend to use Pali words when I'm teaching sometimes without remembering that not everybody speaks Pali. So if I do that, just say, what is that? Let me know, okay? A więc to jest tak, że będziemy tutaj mieć te mowy damy i ja jestem właśnie uczonym w języku Pali, więc używam tych słów paliskich. Tak w ogóle zapominam, że nie wszyscy jakby je rozumieją, więc jeżeli czegoś nie rozumiecie, to powiedzcie. So for this retreat, my idea, and I'm going to ask you about this for now, my thought is that we should mainly focus, what I want to mainly focus on being just a straight meditation retreat. I don't want to teach suttas, but that's what I want to ask you now. So I wasn't going to be teaching Buddhist discourses on this retreat, just to teach meditation and try to focus on taking us, like we have 5 days, right? So taking us as far deep as we can go in our meditation in these 5 days. That's my aim. But I wanted to check that with you and to see whether, if anybody would really like to, study some discourses or something as well. Dobrze, a więc ja mam tak, że mam różne pomysły na różne odosobnienie. Akurat na to mam taki pomysł, żebyśmy się skupili w 100% na medytacji, więc planowałem, żeby nie uczyć tutaj stricte jakby właśnie takich wykładów o suttach, tylko właśnie skupić się na medytacji, żebyśmy przez te 5 dni mogli dojść najdalej jak się da w tej praktyce. Ale chciałem was zapytać, czy jest to dla was w porządku, czy jest coś, co wolałby właśnie, żebyśmy się bardziej skupili na suttach. Yes. And I'm going to be doing another shorter retreat, 3-day retreat, and on that retreat I was going to be teaching some suttas, but I wasn't planning to do so on this one. But is that okay? Does that feel good? Everyone's good? Okay, excellent. Także właśnie później będzie to 3-dniowe odosobnienie i tam akurat chcę się bardziej skupić na suttach. I czy to jest okay? Okay, great. So the next thing is, what kind of meditation should we be doing? And some of you have been on, I think we did a metta retreat last time, if that's correct. And would you like to do a retreat on metta or loving kindness meditation? Or would you like to do one on mindfulness of breathing meditation? Or is there some other approach you'd like? But that's probably the 2 main ones that I usually do on retreat. A więc tutaj pamiętam, że ostatnio mieliśmy chyba odosobnienie o metcie i właśnie chciałbym was zapytać, czy wolicie, żebyśmy się skupili na medytacji miłującej dobroci, czy na medytacji uważności oddechu, czy na jakiejś jeszcze innej? Bo tamte 2 to z reguły te, na których się skupiam. Kindness would work. Kindness? Yeah? Metta? They said all of them. All of them. That is so greedy. So much attachment. Do you have a preference? Thank you for asking. That's very nice of you. Probably I would like to teach metta. They teach loving kindness. Yeah. I would also try to being at the present. Well, I think all of the meditations will be, in the present. Yeah. So hopefully. I'll try this one in some. Okay, sure. Yeah. Sorry. Metta of the present. Metta in the present. Yes, okay, very good. So it seems we have a general feeling that we could do some metta meditation. And for me, that's nice because I love doing that, but also it's perhaps not so commonly taught. I guess most of the monks probably teach mindfulness of breathing, so maybe that's a good one to do to give you some more
expertise or some more skills. Także dziękuję, że zapytaliście. Właśnie co ja preferuję. Tutaj właśnie słyszę, że większość głosów jest za tą mettą, także mnie to cieszy, bo bardzo lubię te medytacje i też właśnie myślę, że większość nauczycieli skupia się na właśnie uważności oddechu, więc tym bardziej fajnie będzie się skupić na metcie. Okay, very good. Okay, so now when we're doing a metta meditation, our focus is on finding love and finding happiness inside ourselves. I właśnie jakby esencją praktyki metty jest to, żeby odnaleźć miłość w naszym wnętrzu. And I wanted to mention at the start of the retreat that this does not mean that we as spiritual practitioners are insulated from or ignore or don't take part in events that happen outside of our retreat. I to nie jest tak, że kiedy jesteśmy na odosobnieniu, to całkowicie odcinamy się od wszystkiego, co jest poza nim. And I'm guessing, or certainly I feel for myself, that there are many events that are happening in the world today that are very distressing. Ja na przykład mam świadomość, że dzieje się na świecie wiele rzeczy, które są niepokojące. And obviously we have the horrible war in Ukraine. Na przykład ta straszliwa wojna na Ukrainie. And likewise in Gaza in the Middle East. Tak samo w strefie Gazy na Bliskim Wschodzie. And likewise in Myanmar. I w Myanmarze. And in Sudan. W Sudanie. Yeah. And we've had, for me, a very distressing result in the recent American election. Mieliśmy taki też dość niepokojący wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych. And in addition, I don't know how many of you follow the news on climate change, but I usually read news about climate change every day. And I'd say the last couple of weeks has been the worst news on climate change that I've ever seen. I tak samo są właśnie wieści odnośnie zmian klimatycznych. Ja się tym jakby interesuję od dawna i ostatnie kilka tygodni miały najbardziej zatrważające informacje kiedykolwiek. And look, I'm sure that there are many other things as well. I na pewno jest jeszcze wiele innych rzeczy. And those are kind of global events, but also you have your own worries and your own personal things. To są takie sprawy na skalę globalną, ale na pewno każdy z was ma jeszcze jakieś zmartwienia na takim poziomie indywidualnym. And all of those worries can plague us and oppress us. I te wszystkie właśnie zmartwienia mogą nas tak osaczać. So when we come on retreat, we want to create a space where we can let those things go. A właśnie na odosobnieniu chcemy wytworzyć taką przestrzeń, gdzie możemy to odpuścić. And so I'm not going to be talking about these things on retreat. Także nie będę o tych rzeczach mówił na odosobnieniu. Because I'm sick of it. Ponieważ mam tego dość. I think you probably are as well. Wy pewnie też. But I just want you to know that you know, we are creating a space where you don't have to worry about those things. But that doesn't mean that they're not important. Właśnie tworzymy przestrzeń, w której nie musimy jakby z tym być cały czas, ale to nie jest tak, że to traci swoją istotność. And part of our spiritual practice is learning how we take the mindfulness, the love, the wisdom that we find inside ourselves on retreat, how we take that and then bring that back into the world. Ponieważ bardzo ważną praktyką właśnie jest to, żeby tę uważność, tą miłość, tą mądrość, którą jakby wypracujemy na odosobnieniu, żeby potem nieść ją do świata. And so that is a matter of fundamental importance because retreat, our life is not spent on retreat. Our life is our life, and actually that's far more important. So we have to figure that out. A więc to jest bardzo ważne, ponieważ większość życia jesteśmy w życiu, a nie na odosobnieniu, dlatego umiejętność przenoszenia tego jest bardzo istotna. Yeah, actually just spoke briefly with someone who's just finished. They had another retreat, they just finished and asked them how it was and she said, oh, it was good. Now is the work of integration. Właśnie rozmawiałem z kimś, kto skończył poprzednie jakieś tutaj odosobnienie. Właśnie zapytałem, jak było i powiedziała, że fajnie, ale dopiero teraz zaczyna się integracja. So hopefully on the retreat, on this retreat, every single person in this room will change. Na pewno jest tak, że podczas tego odosobnienia każda osoba w tym pomieszczeniu się jakoś zmieni. That's how impermanence works. You can't do anything about that.
taki sposób działa nietrwałość. Yeah. Hopefully you will change in a good way. Miejmy nadzieję, że zmienicie się na dobro. Yeah. Maybe not. Maybe you'll change and you'll say, I hate Buddhism. Może być inaczej, możecie stwierdzić, że nienawidzę buddyzmu. But hopefully you'll change in a good way and you will bring a renewed energy and a renewed aspiration to engage with your life in the way that you can to bring that goodness and that wisdom that you have found to all of the people around you. Ale miejmy nadzieję, że pójdzie to w dobrą stronę i że właśnie tą dobroć i mądrość, którą znajdziecie w sobie, będziecie mogli ponieść do świata i do wszystkich wokół was. Yeah, that's the hard part. To jest ta ścieżka. Here on retreat it's easy. Tutaj na odosobnieniu jest łatwo. Yeah. All right, so we're going to do meditation. We talked about the integration. That's good. So a few things. Precepts. Okay, so we're going to talk about precepts. Teraz pomówimy o wskazaniach. Okay, so how many precepts do we have in Buddhism? Ile mamy wskazań w buddyzmie? Sorry? It's dependent. Because you can have 5 or 8 or 4 months. Thank you. Yes, you can have 5 or 8. Okay, so 5 precepts. I assume. Oh, no, before we go on to that, can I just ask a sort of show of hands? I talked a bit before. I didn't assume people were Buddhist here, but just to sort of get a general idea, whether or not you believe as a Buddhist is one thing. But is there anyone here who is fairly new to the Buddhist teachings? Czy jest ktokolwiek tutaj, kto jest dość świeży jakby w naukach buddyjskich? Yeah? Okay, good. Thank you. Piotr, that's called, in English we call this humble brag. In a certain sense of beginner, yes, okay. Okay, so good, thank you. If I talk about concepts and so on that you don't understand or don't recognize, please let me know so that I can explain them, because sometimes you forget and you make assumptions. Jeżeli pojawią się jakieś idee, buddyjskie, których nie rozumiecie, to po prostu pytajcie o to, ponieważ czasami zapominam, że ktoś może jeszcze tego nie znać. So in Buddhism we have various sets of what we call precepts, which are moral rules that are undertaken by people who wish to practice. A więc w buddyzmie mamy jakby różne takie grupy ilości tych wskazań i są to właśnie takie moralne zasady, które jakby przyjmujemy, żeby się rozwijać duchowo. And so these are not commandments. I nie są to jakby takie przykazania. Yeah, in Buddhism we don't have thou shalt. Nie ma jakby tego, że ty musisz, ty będziesz. Yeah, we have instead the phrase that we use is samadhiyami, which means I undertake. Tutaj właśnie w buddyzmie mamy to słowo samadhiyami, które oznacza, że jakby ja to jakby biorę na siebie. So that means that you decide that you want to follow these moral precepts. A więc to jest wasza decyzja, że chcecie się ćwiczyć, że chcecie podejmować te moralne wskazania. And it's not me telling you that you have to. A nie, że ja wam muszę, że wy musicie to zrobić. Or the Buddha. Czy Buddha. So, the most basic list of precepts are what we call the 5 precepts, and this is generally speaking recommended for everyone, really. Pierwszą właśnie taką grupą to jest 5 wskazań, które zalecane są, żeby każdy je powziął. So the first of the 5 precepts is? Pierwszym z 5 wskazań jest? Don't kill. Don't harm living beings. Okay? Nie zabijać, nie krzywdzić żywych istot. Okay? So no killing. Nie zabijanie. Okay, so if there are any like serial killers here, then you're just going to have a break for these days, okay? Jeżeli jest to jakiś seryjny morderca, to musicie sobie zrobić przerwę na te kilka dni. Actually, we're just on this retreat in Norway, and someone said, "Oh, like in Norway, like all of these murder mysteries are like really popular." And so we were like, "Oh, yeah, we should do like one like murder on the retreat." And like you're going through the retreat, and every day there's like one fewer people showing up for the meditation. You're like, "Where's so and so? I haven't seen them for a few days."
w Norwegii właśnie bardzo popularne są te takie zagadki morderstw i właśnie mieliśmy pomysł, żeby zrobić odosobnienie, gdzie codziennie będzie jakieś morderstwo i będziemy myśleć, gdzie się podziewa ta osoba. Yeah. And also just to clear up a potential misunderstanding that we discussed earlier, it is metta meditation, not murder meditation. Two different words, okay? A więc tutaj jest medytacja metta, a nie medytacja morderstwa. Weźcie pod uwagę, że to są inne słowa. Okay, very good. So hopefully we're all clear on that one. But of course, in Buddhism, it's not just other human beings, but also all beings. Mam nadzieję, że jest to jasne. W każdym razie w buddyzmie to nie chodzi tylko o ludzi, tylko o wszystkie istoty. Yeah. And this is a profound, actually this is a really profound moral precept and a profound way of looking at the world. Tak naprawdę jest to przemożnie głębokie wskazanie moralne, jakby przemożnie głębokie patrzenie na świat. Yeah. You know, it's funny, the world that we have constructed for ourselves is a world where the act of us killing another being is very rarely happens. Maybe some cockroaches or some insects, but we don't actually kill living beings. Stworzyliśmy świat, w którym tak naprawdę rzadko zabija się istoty, może czasami właśnie zabija się jakieś owady, ale dzieje się to stosunkowo rzadko. And yet our society kills living beings at rates that are vastly more than any people that ever have lived. To znaczy, że to było jakby o buddystach, natomiast właśnie w takim normalnym społeczeństwie niestety zabijanie owadów i innych istot jest na porządku dziennym. And we slaughter animals from factory farms at rates of billions and billions and billions. Właśnie biliony zwierząt są zabijane w tych rzeźniach, gdzie się produkuje mięso. And we send our ships to trawl the oceans and to kill all the creatures in the oceans. I tak samo wysyła się statki, które zabijają właśnie istoty, które żyją w oceanie. And we cut down all of the forests and destroy all of the creatures living there. I wycina się i niszczy lasy i tam giną wszystkie istoty, które tam żyły. And we as a civilization visit death upon the creatures of this planet on a scale that no previous generation of humans could even dream of. I właśnie teraz jest to jakby działalność człowieka jakby doprowadza do takiej zagłady różnych istot, że poprzednie pokolenia nie mogły sobie nawet tego wyobrazić. And yet I don't do that. Ale ja tego nie robię. No, you don't do that. Wy tego nie robicie. Somehow it happens, but nobody feels responsible for it. Jakoś to się dzieje, a nikt nie czuje się za to odpowiedzialny. So this is what we've done, is we've created a society that shuts those things out, draws down the blinds so we don't see it, we don't know about it, we don't think about it. Właśnie społeczeństwo stworzyło jakby taką strukturę, że tworzy się taką żelazną zasłonę, że się tego nie widzi, to się tam dzieje, a wszyscy jakby w ogóle o tym nie myślą. Yeah. So while it is easy enough these days to keep the letter of that precept by not killing any creature. I choć jest dzisiaj, w dzisiejszych czasach łatwo jakby trzymać literę tego wskazania, żeby jakby tak bezpośrednio sami nie zabijać żadnych istot, the precept itself calls for us to live a life that will maximize the compassion and the flourishing of all living creatures. Ale tak naprawdę to wskazanie wzywa nas też do tego, żebyśmy żyli w taki sposób, które jakby maksymalizuje właśnie to niekrzywdzenie jakiejkolwiek istoty. And so the goal of our life, the moral goal of our life should be to minimize or eliminate as much as possible any harm we do for any creature directly or indirectly, as well as maximizing the flourishing and the living and the happiness of all creatures. A więc tak naprawdę to wskazanie wzywa nas do tego, żeby minimalizować wszelką krzywdę wszelkim istotom i żeby maksymalizować właśnie taki rozkwit, dobrostan, szczęście wszystkich istot. Okay, so the next precept is not to steal. A więc drugie wskazanie to by nie kraść. Okay, any bank robbers here? Czy są tu jacyś rabusie banków? No? Any pickpockets, highway robbers, politicians, you know? Czy są to jacyś kieszonkowcy, ludzie, co kradną samochody, a może politycy? No, okay, so
Fine. Okay. So again, it's easy enough in our world to live without, deliberately stealing things from other people. Także stosunkowo łatwo żyje się tak, żeby świadomie, celowo nie kraść nic bezpośrednio. And yet we live lives where sometimes it seems like actually everything we have is stolen. A czasami może się wydawać, że wszystko, co mamy, jest w pewnym sensie zabrane. I mean, I live in Australia. Our whole land was stolen from the indigenous people. Na przykład ja żyję w Australii, cała ta ziemia została, można powiedzieć, odebrana właśnie pierwotnym ludom, które tam mieszkały. And so much of what we have is built on the back of people who did not really consent to that. I to dzieje się jakby tak na plecach ludzi, którzy nigdy nie wyrazili na to zgody. Think about, they say, technology that we all use. Na przykład ta technologia, której używamy. Like in, we have so many, just something like batteries. Right? Batteries are built on forcible extraction of cobalt from the Congo, where there are 40,000 child slaves who are pressed into work to extract this mineral, to sell to China, to make the electronics that we use every day because it's convenient and cheap. I na przykład może być tak, że w miejscowości Kongo jest 40 000 dzieci niewolników, którzy wydobywają ten minerał, który jest potrzebny do tworzenia baterii, który potem się sprzedaje do Chin, gdzie tam są produkowane i my to kupujemy, ponieważ jest to wygodne i tanie. Why is it cheap? Well, because nobody paid the people who did the work. Dlaczego jest to tanie? Ponieważ nikt nie zapłacił tym ludziom, którzy to wytwarzali. Because we stripped the land and destroyed the earth and ruined the legacy of nature and the environment because we wanted something that's cheap and convenient. I to właśnie jest tak, że nasza cywilizacja w pewnym sensie zabrała właśnie tą ziemię, zniszczyła naturę, jakby zniewoliła tych ludzi i właśnie po to, żeby potem mieć rzeczy, które są wygodne i tanie. So again, it's fairly easy to keep this precept at its basic level, not to steal. A więc w tym skazaniu nie chodzi tylko o to podstawowy poziom, żeby bezpośrednio nie kraść. But if we were to keep this at its deepest level, then we would be thinking, how can we live our lives in such a way that creates abundance and prosperity for all of those who are around us? Ale na takim najgłębszym poziomie, jak chcemy jakby iść za tym wskazaniem, to ono polega też na tym, żeby żyć w taki sposób, który tworzy jakby taki dobrobyt i takie bogactwo dla wszystkich wokół nas. And it always seems to me strange that we are so advanced, have so much technology, and yet why is it so hard for us to create something that actually leaves the world in a better place than we found it? I właśnie to mnie tak zadziwia, że mamy tak dużo tej technologii, ona jest tak rozwinięta, a dlaczego nie możemy stworzyć czegoś, co sprawia, że ten świat naprawdę staje się lepszy? Okay, so the next precept is what? Jakie jest kolejne wskazanie? You left out the best one. Czy powiedziała kłamstwo i że pominęłaś najlepsze? What's it? Sexual misconduct. Excellent, good. Because as a monk, I really love talking about sex with people. It's not like at all awkward or anything like that. Jako mniej nie ma nic lepszego niż rozmawianie z ludźmi o seksie. To w ogóle nie jest dziwaczne. So in Buddhism, the precept on sexual misconduct, essentially what it means is that one should not betray one's partner. A więc na takim podstawowym poziomie właśnie to jakby niepopełnianie jakby takich przewin seksualnych polega na tym, że nie powinniśmy zdradzać naszego partnera. Yeah, that's the basic idea. To jest podstawowa idea. Obviously, sexual misconduct includes other things as well. Oczywiście pokrywa to też inne rzeczy. In the suttas and the Vinaya, you find like a number of mentions of different kinds of sexual behavior or misbehavior. W suttach i Vinai można odnaleźć różne właśnie takie wersy o właśnie niewłaściwym seksualnym zachowaniu. For example, rape or non-consensual sex.
takie jak gwałt, czy wszelkie działanie seksualne, na które nie ma zgody. Anything that's abusive or harmful. Wszystko, co jest takie krzywdzące, czy wiąże się z przemocą. Sex with children. Seks z dziećmi. And sex with animals as well. Seks ze zwierzętami. Or incest. Czy kadzirodztwo. So these are all things which are mentioned by the Buddha and which the Buddha said this is sexual misconduct. I Buddha powiedział, że to jest właśnie niewłaściwe zachowanie seksualne. But what sexual misconduct does not include is it doesn't concern itself with who you're having sex with. Ale ten w ogóle nie dotyczy tego, że z kim uprawiasz seks. So homosexuality, lesbianism or anything like that is not considered under the umbrella of sexual misconduct. Także homoseksualizm nie jest zaliczany do niewłaściwego zachowania seksualnego. So I just want to shout out to all of my queer friends here. Any lesbians, any gays here, you're most welcome. And in a Buddhist environment, you should always feel like this is your home and you have a refuge. I don't care. Right? And so just remember that I know that a lot of times religion is not friendly, to put it mildly. But here we don't care, all right? So just be at home, you're welcomed and you are loved and you're accepted. A więc dla wszystkich tutaj przyjaciół, którzy są queer, dla wszystkich gejów i lesbijek, którzy tutaj są, poczujcie się tutaj przywitani, poczujcie się jak w domu. Jakby w buddyzmie jest to mile widziane. Wiem, że jest wiele religii, w których nie jest to mile widziane, lekko mówiąc, ale w buddyzmie tak nie jest, więc witajcie, poczujcie się zaakceptowani. Tak. No. Yeah. And these are just, I know that people will sometimes say, that's just, you're making some kind of modern Western thing, blah, blah, blah. But this is all straight out of the suttas and the Vinaya. Niektórzy zarzucają mi, że to, co mówisz, to jest takie współczesne zachodnie gadanie, ale to jest nieprawda, to wszystko jest w suttach. In fact, in the Vinaya, it also discusses trans people as well. W Vinai mamy też właśnie wersy o ludziach trans. So, I didn't explain. See, I already did it. I already used a technical term, but without explaining it. The Vinaya is the Buddhist monastic code, which is the code of ethics for the monks and nuns. Już użyłem jakby takiego paliskiego terminu, którego nie każdy musi rozumieć, a jest to słowo Vinaya, które oznacza jakby taki kodeks mnichów i mniszek. So one time this monk woke up and he had changed sex overnight. Jednego ranka mnich się obudził i jakby zmienił płeć. Right? It happens. Czasami się tak dzieje. Well, I don't know if it happens, but anyway, it happened in the Vinaya. Nie wiem, czy tak się dzieje, ale w Vinai tak się dzieje. So he goes to the Buddha and he says, excuse me, Buddha, just like I'm a woman now. I poszedł do Buddy i przepraszam Buddha, ale już jestem kobietą. So the Buddha says, okay, go to the nun section. Wtedy Buddha powiedział, dobrze, idź do mniszek. Yeah. And it's kind of interesting in the Vinaya because the only thing the Vinaya cared about, like, is it just like established the legalisms. Like it said, okay, so your ordination seniority stays the same as it was before. So you go over to you're now a bhikkhuni, but you've got the same seniority. You don't lose that. I to jest tak, że nawet jak właśnie ktoś tam zmienił płeć i na przykład przeszedł do mniszek, to nie tracił jakby właśnie tych ilości lat w szatach, jakby cały czas miał taki sam sposób tej dojrzałości mniszej. Yeah. So from a Buddhist point of view, none of these things are important. Także z perspektywy buddyzmu jakby to wszystko jest tak jakby dozwolone. What's important is suffering. Co jest ważne, to jest cierpienie. And whenever we see people who are going through suffering, then we need to have compassion. I kiedy widzimy, że ktoś cierpi, to powinniśmy mieć współczucie do tej osoby. Yeah, that's all. I to wszystko. Yeah. Everything else all of these things are variable, they're changeable, they're uncertain, and honestly, they're kind of boring. Inne rzeczy są niepewne, zmienne i w pewnym sensie nudne. Who cares? I mean, look, if you're going to date somebody or whatever, sure, you want to know these things, but otherwise, who cares? Oczywiście, jeżeli być może chcecie jakby się z nimi spotykać na randki, to was to obchodzi, ale w innym przypadku kogo to obchodzi. And there's nothing more degrading to religion than the fact that so many religious people spend their lives
thinking and worrying excessively about other people's genitals. I to, nic tak nie poniża religii, jak to, że niektórzy jej przedstawiciele spędzają całe życie jakby myśląc o genitaliach innych osób. And when they talk about, when I hear people talking like this, I'm like, oh God, man, just don't like. It's like so embarrassing. I feel so embarrassed for them. I'm like don't just like keep your stuff to yourself, man. If you can't stop thinking about, you know, what other people are doing in their bedroom, I mean, just have a bit of like shame about it. You know, don't like share your kinks with us. I don't go if that's his thing. I don't mind, but like, yeah. A więc jakby mnie to zawstydza, jakby właśnie jeżeli są takie przedstawiciele jakby religii, którzy mówią dużo jakby o takich rzeczach. Właśnie mówię, że daj spokój i po prostu nie obchodzi mnie to, co inni robią w swoim łóżku. Yeah. So anyway, so that's sexual misconduct. A więc tutaj omówiliśmy właśnie to niewłaściwe zachowanie seksualne. Yeah. So again, the main thing is, you know, if you're going to have sexual partners, then treat them with respect. I tutaj też jest ważne to, że jeżeli macie jakichś partnerów seksualnych, to żeby traktować ich z szacunkiem. Communicate. Komunikować się z nimi. Be honest. Być szczerym. Be kind. Być z taką miłującą dobrocią. Just for the record, in Buddhism there's no requirement that you have to be married to have sex. W buddyzmie jest też tak, że nie ma wymagania, żeby być po ślubie, żeby móc uprawiać seks. In fact, actually interesting, in Indian culture generally, Indian culture has Indians love to classify things, right? So they have all different classifications of things, right? So marriage also has many different classifications. Ludzie z Indii lubią klasyfikować różne rzeczy i również są różne klasy jakby małżeństw. So not like in the Western idea we have like one and only one form of marriage and you have to be married like that. A nie jest tak jak na Zachodzie, że jest tylko jeden rodzaj ślubu. Yeah. When I was in Australia some years ago, we had a Senate inquiry into same-sex marriage, and I attended one of the religious panels on that, together with the local bishops and rabbis and imams. Oh, the imams weren't there, but the bishops and rabbis and so on. A więc w Australii mieliśmy jakieś takie spotkanie dotyczące właśnie małżeństw jakby u przedstawicieli tej samej płci i byłem tam jako przedstawiciel i byli tam też różni biskupi i rabi. And it's quite interesting because the Buddhist community was supporting the same-sex marriage. I jako buddyjskie środowisko jakby oczywiście wspieraliśmy małżeństwa pomiędzy ludźmi tej samej płci. But it was kind of interesting because, you know, I think one of the bishops or something referred to Adam and Eve something. Ale jeden właśnie biskup odnosił się właśnie do tego jakiegoś mitu o Adamie i Ewie. And the rabbi pointed out, actually Adam and Eve weren't married. A wtedy rabi powiedział, że w sumie to Adam i Ewa nie mieli ślubu. So... anyway, so the main thing, it's about that respect. So I was talking about Indian marriage systems. Okay, so you have many different marriage systems, right? But one of them, the simplest marriage system is what they call the Gandharva wedding. I jak mówiłem, w Indiach mają różne te klasyfikacje ślubów i najbardziej taki popularny to jest ślub Gandharva. Gandharva wedding is basically that two people fall in love or want to have sex together and they just go off together. They don't have any approval of their parents, they don't have any approval of society, they don't have a priest, they don't have a ritual, anything like that, but they just want to be together. Ten właśnie ślub Gandharva to jest taki, że po prostu dwóch ludzi się w sobie zakochuje i po prostu chcą być razem, uprawiać ze sobą seks, nie mają żadnej zgody rodziców, żadnego jakiegoś ceremonii religijnej, po prostu jakby pobierają się tak i są razem. And so as long as they are together with mutual consent, that is still considered to be a valid form of marriage. Także jeżeli po prostu razem sobie to przyznają przed sobą, że się zgadzają na to, to jest to jakby już taki właściwy, prawilny ślub w Indiach. Okay, so next one is, what's the next one? Jaki jest kolejny? Alcohol. Lying. Okay, very good.
We'll get on the alcohol soon. Okay, so lying. I thought we were gonna ask what's the next kind of marriage. Oh, that's kind of marriage, sorry. Oh, we could talk about the other ones, but yeah, no, that'll take too long. Okay, fine. Next one, lying. We'll talk about that precept. Okay, so lying. Ja powiedziałem, że może Bhante pytał o kolejny rodzaj ślubu, ale nie. Kolejne wskazanie i kolejnym wskazaniem jest, żeby nie kłamać. Okay, so lying. Lying is kind of a big one these days, right? I mean, I think that maybe it's easy to avoid stealing and killing, but lying is kind of, it's big, yeah? Prawda, że kłamanie to dość duża rzecz w dzisiejszych czasach. Łatwo jest nie zabijać, łatwo jest nie kraść, ale trudno jest nie kłamać. And I think like everybody these days seems to be very worried about free speech. W dzisiejszych czasach wszyscy jakby są zatroskani wolną mową, czy to wolnością słowa. But the Buddha talked more about right speech. Ale Buddha mówił raczej o właściwej mowie. Right? When we use our speech, we have a responsibility. Kiedy używamy mowy, to mamy pewną odpowiedzialność. Right? And we should be aiming to use our speech in a way that uplifts ourselves and uplifts those who we're speaking to. I powinniśmy mówić w taki sposób, który jakby uskrzydla nas i tych, do których mówimy. Now, when we lie, what we do is we detach ourselves and the person we're talking to further from reality. Kiedy kłamiemy, to odczepiamy siebie i tą osobę, do której mówimy, jakby bardziej od rzeczywistości. So lying creates delusion. Kłamstwo jakby kreuje ułudę. And of course there are many other ways that we can use speech that is harmful. Są też inne sposoby, w jaki sposób możemy krzywdzić mową. So again, lying is the basic rule of this precept, but also it extends to trying to use our speech in a constructive, meaningful, loving and harmonious way. A więc to, żeby nie kłamać, to jest taki podstawowy poziom tego wskazania, ale głębsze jest to, żeby używać naszej mowy w sposób konstruktywny, sensowny, mądry, taki dobry, miły. Yeah. And these days, obviously, for some reason, we've decided that we're going to put most of our speech on the internet. I teraz jest też tak, że bardzo dużo naszej mowy jakby trafia do internetu. Yeah. Hi everyone who's watching this on YouTube. Cześć wszyscy, którzy oglądają to na YouTubie. I hope you're well. Mam nadzieję, że macie się dobrze. But internet speech is weird, isn't it? Because it's stripped of everything, any kind of meaning, every kind of context of the intent. You don't know who you're talking to. Nowadays, you don't even know if it's human. W internecie jest to dość specyficzne, ponieważ jest to w pewnym sensie wyrwane z kontekstu. Jak się ogląda, to nawet nie wie się, do kogo to było mówione, jakby nie jest to jakby tak na żywo tu i teraz, a teraz jeszcze nie wiadomo w ogóle, czy to w ogóle jest naprawdę. One of the interesting things that we saw the day after the recent US election was that literally on the day after, when I checked Twitter to see what people are saying or so on, and many people were all saying, "Oh, I just lost 10,000 followers overnight. I just lost 600 followers. I just lost 3,000 followers." Właśnie jak sprawdziłem sobie Twittera właśnie dzień po wyborach w USA, to właśnie zauważyłem kilka takich postów, że straciłem 10 000 tam followersów, subskrybentów, straciłem 6 000 subskrybentów, straciłem 3 000 subskrybentów. These were all bots. To wszystko były boty. Their job was done. Ich praca została wykonana. Yeah. So they switched them off. A więc je wyłączyli. Yeah. Get them doing the next one. I zostały wysłane na kolejną misję. Yeah. So for me, it is so important to try to remember the value of human connection and human speech, of being in a room, in a place with people and talking to people. Dla mnie bardzo ważne jest, żeby właśnie pamiętać o tym i to przywoływać właśnie to połączenie ludzi między sobą, właśnie to prawdziwe połączenie w prawdziwej rzeczywistości. Yeah. And I fear that we are losing that ability. Ponieważ boję się, że tracimy tą umiejętność. Yeah. So look, on this retreat,
Can I ask a quick question? Would people on this retreat like to keep a vow of silence? Chciałbym was zapytać, czy chcecie na tym odosobnieniu jakby trzymać takiego wskazania o milczeniu. Okay, who wants a vow of silence? Okay. Who would not like to keep a vow of silence on this retreat? Kto nie chciałby trzymać szlachetnej You ciszy? don't count, Piotr. Who is not? Okay, we have excellent. We have an lasting on silence. So can I tell you a story about the Buddha? What the Buddha said about keeping a vow of silence? Więc mogę opowiedzieć wam historię o tym, co Buddha powiedział właśnie o trzymaniu wskazania o szlachetnej ciszy. And this is from the Vinaya I mentioned before, so the code of conduct for monks and nuns. Pochodzi to z Vinay, czyli właśnie z tego kodeksu mnichów i mniszek. So in this particular story, there was a group of monks who wanted to go and practice for the 3 months of the rains retreat. A więc to dotyczyło mnichów, którzy chcieli razem praktykować podczas 3-miesięcznego odosobnienia deszczowego. So every year the Buddhist monastic community takes 3 months where they settle down, they stay in one place and they dedicate themselves to practice. Właśnie wszyscy mnisi mają, tak robią, że raz na rok zbierają się razem na 3 miesiące w jakimś miejscu, żeby po prostu oddać się w pełni praktyce. So actually we just finished our rains retreat for this year, so a few weeks ago, and then after that I came to Europe. I tak było też ze mną w tym roku. Właśnie kilka tygodni temu skończyło się nasze odosobnienie deszczowe i właśnie wyruszyłem do Europy. So anyway, so these monks come into this little hermitage and they said, okay, how are we going to practice for this retreat? I ci mnisi dotarli do swojej pustelni i pomówili ze sobą, dobra, to jak będziemy praktykować podczas tego odosobnienia? And they organized the duties for the monastery, keeping it clean and looking after the place. Ustanowili sobie właśnie, w jaki sposób będą właśnie dzielić się obowiązkami, żeby wszystko utrzymywać w dobrym porządku. Yeah, and they organized like the alms round. They would go for food. Właśnie zorganizowali sobie, w jaki sposób będą chodzić po jałmużnę. Do you guys know about that? About alms round? Few people. Anyone not know what that means? Alms round. Jałmużna, wiecie co to? Excellent. People don't know what it means. Excellent. Good. So, as monks and nuns, we have a bowl. Jako mnisi i mniszki mamy takie miski żebracze. I have my bowl. I might bring it in and show you. But anyway, so we take our bowl, a bit bigger than this, right? And we walk into the local village or local town or local market. A więc bierzemy miskę większą niż ta i chodzimy z nią po lokalnych wioskach, lokalnych targach. And we walk silently, and if people wish to give us some food, then they will put some food in our bowl. I chodzimy w ciszy i po prostu, jeżeli ktoś chce, to może podejść i oferować nam jedzenie. Thank you so very much, Piotr. And then we maybe give thanks or give a blessing, and then we come home, and then that's what we eat. Wtedy dziękujemy, dajemy błogosławieństwo, idziemy do domu, znaczy do pustelni i jemy to, co dostaliśmy. So this is an ancient noble tradition of our order. I jest to starożytna, szlachetna tradycja naszego zakonu. And it's one that I'm lucky enough to be able to continue in Sydney, where I live. I właśnie czuję się, że jestem szczęściarzem, że mogę kontynuować tą praktykę mieszkając w Sydney. So every day I'll take my bowl and I'll go to the local market. I każdego dnia biorę swoją miskę i idę na lokalny targ. So I live in an area which is called Little India. Basically everybody's Indian around there. Żyję w takim jakby miejscu, które się nazywa Małe Indie i jest bardzo dużo tam ludzi właśnie pochodzenia indyjskiego. Yeah, it's very nice actually. Jest to bardzo miłe miejsce. Yeah, they have like a park and they'll get together, they'll put like a shrine up and then they'll all do their chanting and prayers and so on in the park, so it's very nice. Mają tam taki park i właśnie jest tam jakaś taka kapliczka i zbierają się tam, żeby razem chantować. And so people come from like the Buddhist community, but also like the Hindus or the Sikhs or the Muslims, and they will come and they will give alms every day. I właśnie przychodzą tam buddyści, ale nie tylko buddyści, też właśnie hinduiści, muzułmanie z religii Sikhów i po prostu oferują nam to jedzenie. Once we went round with a friend who didn't really know about Buddhism, but he was just an old friend. I raz przyszedł właśnie taki przyjaciel, który
nic nie wiedział o buddyzmie. And he saw that all these different people were giving us alms. I widzieli, że ci wszyscy różni ludzie dają nam jałmużnę. And he said, he was puzzled and he said, aren't they the competition? I wtedy był taki zdziwiony, czy oni nie rywalizują ze sobą? And we're like, we don't really think like that. Nie myślimy w taki sposób. Yeah, so this is the practice of, this is the traditional way that Buddhist monks and nuns will get their food. A więc jest to taki właśnie tradycyjny sposób, w jaki mnisi i mniszki buddyjscy zdobywają jedzenie. Anyway, so to come back, and so they organize the teachings, they organize meditation and practice and everything they were going to do on retreat. No i ustalili wszystkie inne rzeczy, właśnie jak będą praktykować, jak będą medytować i tak dalej, ci mnisi tam z tej Winai. And then they said, what else should we do? Wtedy zapytali, co jeszcze powinniśmy robić. And they said, oh, I know, we'll keep a vow of silence. Powinniśmy właśnie wziąć taki ślub szlachetnego milczenia. So they kept a vow of silence for that whole retreat. I trzymali to wskazanie jakby przez całe odosobnienie. And when the retreat was finished, they left that place and they came to see the Buddha. The Buddha normally stayed at a town called Savatthi for his retreat, and so they came to Savatthi to see the Buddha and to let him know how their practice was going. I wtedy właśnie po tym odosobnieniu poszli do Savatthi, gdzie przebywał Buddha, żeby powiedzieć mu, jak poszło odosobnienie. And they told the Buddha how they had been practicing, and the Buddha said, sadhu, sadhu, that's excellent. I kiedy opowiedzieli, jak praktykowali, to Buddha powiedział sadhu, sadhu, czyli bardzo dobrze. And then they told him that they'd been keeping a vow of silence. Wtedy powiedzieli, że trzymali właśnie tą szlachetną ciszę. And the Buddha said, a Buddha powiedział, how can you foolish men live together like pigs? W jaki sposób głupcy możecie żyć jak świnie? How can you foolish men live together like sheep? W jaki sposób głupcy możecie żyć razem jak owce? How can you foolish men live together like cattle? W jaki sposób głupcy możecie żyć razem jak bydło? It is not to be done. It is the practice of other religions. I forbid you from taking a vow of silence. To nie powinno się tak robić. To jest droga innych ścieżek. Nie powinniście brać takich ślubów. So let me ask again. Who wants to take a vow of silence? A więc pozwólcie, że spytam znowu, kto chce wziąć ślub milczenia. Okay. Still some. I admire your independence of spirit. That is excellent. Yeah. Podziwiam waszą niezależność ducha. To jest doskonałe. So why did the Buddha speak like that? Dlaczego Buddha tak powiedział? Yeah. It's like the Buddha was rarely that kind of heavy in the way that he admonished people. Buddha rzadko aż tak srogo karcił ludzi. Imagine that was you. Wyobraźcie sobie, że wy jesteście na ich miejscu. Right? I mean, you'd be feeling pretty good about yourself. You've just done this whole retreat and everything. You come to see the Buddha, right? The actual Buddha. I wyobraźcie sobie, że czujecie się tak super, że ale mieliście dobre odosobnienie i idziecie zobaczyć Buddę, prawdziwego Buddę. Oh my goodness. So what the Buddha then did was that he laid down a particular procedure for the monastic community that we call the pavarana or invitation procedure. Właśnie Buddha ustanowił jedną taką procedurę, która się nazywa pavarana. And the pavarana is a procedure whereby at the end of the rains retreat, all of the residents in the monastery invite each other to admonish oneself. Please, if I've done anything wrong by body, speech or mind, please tell me, please admonish me so that I can know that and I can do better in the future. Właśnie Buddha ustanowił w tej pawaranie taką zasadę, że na koniec tego odosobnienia deszczowego mnisi powinni się zebrać i powiedzieć sobie nawzajem, kto właśnie jakby dokonał jakiejś przewiny poprzez ciało, mowę lub umysł. I dzieje się to po to, żeby ta osoba następnym razem mogła jakby popraktykować lepiej. I tutaj też proszę was, żebyście na koniec, jeżeli zrobię coś niewłaściwe, żebyście mi powiedzieli. Yeah. So the Buddha understood how important it is to establish a community. A więc Buddha wiedział, jak ważne jest to, żeby tworzyć wspólnotę. And we have to be able to talk to each other. Powinniśmy potrafić ze sobą rozmawiać. And we have to be able to let each other know if we've done something wrong. I powinniśmy być w stanie sobie nawzajem powiedzieć, kiedy zrobiliśmy coś źle. And so it's crucial
that we not just escape from the responsibility of speech. To jest bardzo ważne, żebyśmy nie uciekali od odpowiedzialności, którą mamy za swoją mowę. We need to speak. Musimy rozmawiać. It's an essential part of our practice. Jest to esencjalna część naszej praktyki. And it's an essential thing, I think, for every person here to understand that your voice is important. I dla mnie ważne jest to, żebyście zrozumieli, że każdy tutaj, głos każdego z was jest ważny. Yeah, the world is filled with the voices of stupid people. Świat jest pełen głosów głupców. And hateful people. I ludzi, którzy mają w sobie nienawiść. And madness. I szaleństwa. And evil. I zła. Yeah? It's so important that people who care, people who have metta, speak up. To jest bardzo ważne, że ci, którzy mają w sobie troskę, którzy mają w sobie miłującą dobroć, żeby oni też wypowiadali swoje słowa. So don't let your spiritual practice be an excuse for you to be silent. A więc niech wasza praktyka duchowa nie będzie wymówką, żeby tylko milczeć. Now there's another sutta where there are a group of monks living together who are regarded as having the ideal conduct. A więc jest sutta, która mówi o grupie mnichów, którzy mają niby idealne zachowanie. So again, similar lifestyle to the other monks. Mają podobny sposób życia jak tamci. And they do all their chores and their work together. And they said, but we don't have to break out into speech because of that. I właśnie też robili te różne obowiązki, praktykowali, ale mówili, że nie musimy z tego powodu mówić. So when they're doing their chores, when they're cleaning up, then they just do it mindfully and silently. Kiedy robią różne właśnie takie codzienne czynności, to robią to uważnie, z pomnością, ale niekoniecznie mówią przy tym. But every fifth night they will stay up all night discussing the Dhamma. Ale co 5 dni spotykają się razem, żeby dyskutować o Dhammie. So how about we try to keep a minimal speech for this retreat? A więc co powiecie na to, żeby po prostu ograniczyć mowę na tym odosobnieniu do minimum? Yeah? Necessary only. Tylko mówić to, co tylko jest konieczne. It's okay to say a word of kindness or politeness. Thank you. Miło jest, czy dobrze jest powiedzieć właśnie coś miłego, coś dobrego, jak na przykład dziękuję. Yeah. If you, I think these rooms, like you're sharing rooms, is that right? So you're not alone in a room. So if you're in a room with somebody and somebody throws their wet towel on your bed, it's okay to say to them, please don't throw your wet towel on my bed. Jeżeli będziecie z kimś w pokoju i ktoś rzuci mokry ręcznik na wasze łóżko, to możecie im powiedzieć, słuchaj, możesz proszę nie kłaść mokrego ręcznika na moim łóżku. Okay, but try to keep it quiet. Ale tak poza tym to warto jakby utrzymywać ciszę. Yeah. We live in a world where there are more and more demands on our time and our attention. Ponieważ żyjemy w świecie, gdzie jest coraz więcej jakby takiego, wymaga się od nas zarówno czasowo i jeśli idzie o pracę. And silence is so rare. I cisza jest tak rzadka. So precious. Tak cenna. Look at this place that we're in. Look at The place that we're in, the retreat center. Spójrzcie na to centrum medytacyjne. So beautiful, so peaceful. Tak piękne, tak spokojne. Yeah. Each time that we are in the presence of another person during this retreat, then let us have the thought in our mind, may I give this person the gift of silence. Kiedy widzimy kogokolwiek na tym odosobnieniu, to możemy właśnie mieć taką myśl, czy taką intencję w sercu, że niech dam tej osobie dar ciszy. Yeah? And when we see other people being silent, then may we think to ourselves, thank you so much for giving me this opportunity to practice my mindfulness. Kiedy kogoś widzicie, to podziękujcie mu w sercu, że dziękuję, że dajesz mi tą przestrzeń na ciszę, na moją uważność, pomność. And to be able to share in silence together as a community is an incredible and rare gift that we can give to each other. I właśnie taka umiejętność bycia razem we wspólnocie w ciszy jest bardzo ważną umiejętnością i wielkim darem. Yeah. So part of speech, and a big part of speech these days, is that we do speech using our devices.
Częścią mowy w dzisiejszych czasach jest to, że mówimy poprzez różne urządzenia. And I don't want to kind of go on a whole kind of spiel about this, but don't use your phones. Nie chcę się tutaj rozgadywać, ale proszę nie używajcie telefonu. If you have a genuine reason for using your phone, then allow me to just suggest you probably don't really have a genuine reason for using it. Jeżeli czujecie, że macie taki naprawdę ważny powód, żeby użyć swojego telefonu, to pozwólcie, że powiem wam, to z pewnością nie jest naprawdę ważny powód. But like, please, like you've made an incredible act of renunciation and dedication to come here and spend these few days together. Ale zauważcie, że już poczyniliście duży akt wyrzeczenia, już duży akt odpuszczenia, żeby tutaj przybyć na te kilka dni. And you will throw that all away by picking up your phone and scrolling through some social media or whatever. I stracicie to, jeżeli będziecie podnosić telefon i scrollować przez media społecznościowe. Yeah, so I really strongly encourage you to just switch your phones off and not use them at all. A więc naprawdę polecam wam bardzo, żebyście wyłączyli swoje telefony i w ogóle z nich nie korzystali. Having said which, I don't know if you guys have an Android phone. My Android phone recently they updated it, and it seems that the off switch doesn't work anymore. Nie wiem jak jest u was, ale ja mam telefon z Androidem i po ostatniej aktualizacji nie działa już wyłączenie. Has anybody else noticed that? Yeah, Czy ktoś inny to zauważył? They just kind of did this update, and now you press the off switch and it just calls up the AI instead, and you have to say to the AI, turn my bloody phone off, you idiot. I teraz jest tak, że jak chcesz wyłączyć telefon, to włącza się ja i musisz powiedzieć mu, że wyłącz ten cholerny telefon, głupcze. So other people have had this problem as well. Yeah. So I wanted to say that if anybody does have that problem and they can't find the off switch on their phone, I have a universal off switch right here. Jeżeli ktoś ma ten problem, że nie może mu się wyłączyć telefon, to mam tutaj uniwersalne narzędzie do wyłączania. Okay, so I can solve that problem for you, all right? Mogę rozwiązać za was ten problem. You've all been wondering, what is that hammer for? Now you know. Ktoś się zastanawiał, po co jest ten młotek, teraz już wiecie. Okay, so very good. Bardzo dobrze. Excellent. So now I can put the hammer down. Teraz już mogę odłożyć. So that's right speech. What's the next precept? A więc to jest właściwa mowa. Jakie jest kolejne wskazanie? Wine drinking. Okay. So I think, is there like a pub or something in the local village? Kolejne wskazanie dotyczy alkoholu. Czy jest jakiś pub w lokalnej wiosce? Yeah. I think there is a pub in every village. In every village in Poland. Do Polish people like to drink? Yes. Yes. Australian people like to drink as well. What you drink vodka? What do you drink here? Mostly beer and vodka here. Mostly beer. You hear? Yes. Mostly beer and vodka. Okay. So in Australia we also like to drink. In Australia we mostly like to drink like beer, vodka, wine, whiskey, rum. Anyway, so yeah, don't drink on the retreat. A więc tutaj Bhante się pytał, czy są jakieś puby w tej wiosce. Powiedziałem, że w każdej polskiej wiosce jest pub. W każdym razie kolejne wskazanie dotyczy niepicia alkoholu. Bhante też pytał, co lubią pić Polacy. To powiedziałem, że słyszałem, że wódkę i piwo. A Bhante powiedział, że Australijczycy lubią pić piwo, wódkę, rum, koniak, wino, wszystko. Okay, so if it's funny because what the Buddha said all those years ago, he said, if you drink alcohol, it will destroy your mindfulness. Więc Buddha powiedział, że picie alkoholu niszczy naszą ważność, naszą pomność. It's kind of interesting, I think, that these days we have very strict alcohol limits for driving cars. Jest to ciekawe, że w dzisiejszych czasie jest bardzo kontrolowane na przykład picie alkoholu, jeśli idzie o prowadzenie pojazdów. Yeah. What's the limit in Poland? Jaki jest limit w Polsce? What, zero? 0.02%. 0.02, right? Which is basically like a glass of wine or something like that, if you're lucky, yeah. 0,02 promila, Yeah. czyli kieliszek wina, jeżeli i tak to nie jest zawyżone. And of course,
there's a reason for that. It's because experience has shown that even a small amount of alcohol reduces your mindfulness enough that you're more likely to have an accident. I to jest uzasadnione, ponieważ właśnie doświadczenie pokazuje, że nawet mała ilość alkoholu może doprowadzić do osłabienia nieuważności na drodze i do wypadku. Yeah. So now the precept itself, Surameraya Madhya, literally means like beer, wine, and liquor or spirits. So technically, if you want to have a funny cigarette, that's not included in that precept. I tam właśnie wskazanie mówi stricte o trunkach do picia, więc to nie palenie nie podchodzi pod wskazanie. Czy tak technically. Teoretycznie. But obviously the Buddha meant to include any kind of substances that we would have that's going to have that similar effect that's going to reduce our mindfulness. Ale oczywiste jest to, że Buddha miał na myśli wszystkie substancje, które mogą obniżać naszą ważność. Yeah. So don't do it. A więc nie róbcie takich rzeczy. Okay, so I think that's about all for the 5 precepts. Now, on retreats, we also sometimes up those 5 precepts to the 8 precepts. I to omówiliśmy już 5 wskazań, ale jest tak, że na odosobnieniach często jakby wchodzimy na kolejny poziom i to jest 8 wskazań. So the 8 precepts is the same as the 5 precepts. A więc podstawą 8 wskazań jest te 5 wskazań. Except the 3rd precept on sexual misconduct now becomes no sexual conduct at all. Pomijając to, że trzecie wskazanie o tym, żeby nie dokonywać niewłaściwego zachowania seksualnego, staje się, żeby w ogóle nie dokonywać aktywności seksualnej. And we add 3 new ones. I dochodzą jeszcze 3 kolejne. Not to eat after noon. By nie jeść po południu. Yeah. And then the next one is to basically avoid doing things that are like entertainment, going to shows, listening to music, but also things like wearing like adornments, wearing makeup and things like that. Kolejne dotyczy, żeby unikać wszelkich w zasadzie form rozrywki i upiększenia ciała, czyli takie jak oglądanie jakichś rzeczy, które tam seriale, jakieś inne rzeczy do oglądania, muzyki nie słuchać, nie tańczyć, właśnie nie upiększać ciała, nie używać makijażu, nie nosić biżuterii. So this is one of the things like when we ordain, when I ordained as a monk, you have to think, you have to give all these things up. No more wearing makeup. How am I going to get by? Właśnie kiedy zostawałem mnichem, to były te wszystkie wskazania i było, nie będę już mógł używać makijażu. Jak ja z tym przeżyję? Right? But look, it can be a big deal for people. Ale zauważ, dla niektórych naprawdę to może być duża rzecz. I remember I was talking with this, we're doing a session at one retreat center, and the lady who ran the retreat center, I said, should we do 8 precepts? She said, what are they? I explained them. And when we got to that one about no makeup, she said no. Kiedyś rozmawiałem o odosobnieniu właśnie z kobietą, która prowadziła centrum medytacyjne. No i właśnie mówiłem jej o tych wskazaniach i jak doszedłem do tego, że nie można mieć makijażu, to powiedziała, że nie. I don't think the world had seen her real face for many years. Ponieważ jest tak, że jakby nie chodziła bez makijażu od lat. So everyone has has their own thing, right? Każdy ma jakieś swoje przywiązanie. So this precept none of these things are considered to be wrong or anything like that. It's just that for the retreat, we just try to simplify things and make our life as uncomplicated as possible. Tutaj jakby nie ma w tych rzeczach nic złego. Chodzi tylko o to, że na odosobnienie po prostu staramy się uprościć wszystko najbardziej jak się tylko da. And then the last one is about that one should not sleep on high and luxurious beds. Ostatnie to takie, że ktoś nie powinien spać na wysokich, luksusowych łożach. So basically means that you shouldn't like just be sleeping all the time. Ale tak praktycznie to oznacza to, że nie powinniśmy po prostu cały czas spać. So if you would like, we could take the 8 precepts now. A jeżeli chcecie, możemy teraz powziąć 8 wskazań. Or we could take the 5 precepts. Albo wziąć 5 wskazań. Or we could take both. A możemy wziąć obydwa. Up to you. So we have, just the only thing just to notice is that we have, there will be some food on offer in the evenings if you want to eat. So if you want to have the evening meal, then don't take the 8 precepts, okay? Yes.
Okej, tak więc jest tak, że niektórzy będą jeść kolację, niektórzy nie, to tam sobie ustalaliście wcześniej i chodzi o to, że jeżeli jesteście z tych osób, które chcą jeść wieczorem, to nie bierzcie 8 wskazań, tylko 5. And just so you know, the reason why we offer the meal in the evening is so that you don't have to worry about it. I właśnie dlaczego dla niektórych jest to jedzenie wieczorem, żebyście nie musieli się o to martwić. Yeah. Because sometimes you come on the retreat and there's so many things that's different and so many things that's new, and then you can just like, oh, am I going to get enough to eat? Am I going to be hungry or anything? So don't worry, just relax, have bits of to eat and you'll be fine. A więc właśnie dlatego robiliśmy taką opcję, że kto chce, to może zjeść tą kolację, bo niektórzy po prostu przyjeżdżają na odosobnienie i tylko cały czas się martwią, czy nie będą głodni. But if you want to keep the 8 precepts, then of course, that's great. Ale jeżeli chcecie trzymać się wskazać, to jest to naprawdę super i jest to znakomite. So how many people would like to take the 5 precepts? A więc kto chciałby wziąć 5 wskazań? Okay, great. Would anybody like to take the 8 precepts? Okay, so about half and half. So why don't we can do both. Pół na pół wie, że 5 i 8, także zróbmy ceremonię przyjęcia obydwu. Okay, and we'll do that in just a minute. But before we do that, I'm just wondering if there's anything else we need to talk about. I zrobimy to za minutę, ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym zapytać, czy ktoś ma jakieś pytania, albo czy coś, o czymś zapomniałem ważnym. Oh, actually one thing to just mention is that we have put your names on a list for doing meditation interviews. Ważna rzecz kolejna jest taka, że napisaliśmy wasze imiona i nazwiska na tych listach do takich prywatnych konsultacji. Okay, so check out your name and come along to an interview at that time. A więc po prostu sprawdźcie, gdzie jesteście wpisani i przyjdźcie na konsultacje w tym czasie. And look, this is just a chance for us to talk about your practice and just a chance for me to just make sure that you're okay and that you're practicing all right and that things are going all right. That's all. To jest dlatego ważne dla mnie, ponieważ chcę po prostu sprawdzić, czy wszystko u was okej i chcę z wami porozmawiać chwilkę o praktyce. Yeah. And if you shall I tell you how to get good marks in your meditation interview? Czy mówiłem wam, w jaki sposób mieć dobre oceny podczas konsultacji o medytacji? No, you don't want to know how to get good marks? Nie. How to succeed in meditation interviews? Czy chcecie się nauczyć, w jaki sposób mieć dobre oceny? Yes, no? Yes. A few people do. Excellent. Sorry, I translated wrong before. So, actually we had in Australia, we have a comedian called John Safran. He did a series called Safran versus God, where he went around the world having these various kinds of religious encounters. And one of them, he went to a Zen monastery and stayed in there doing a retreat and so on. And they had meditation interviews, and he asked one of the monks there, like, what do I say in the interview? I to było tak, że był jakiś komediant w Australii, Safran się nazywał i właśnie tam było, że niby jakby różni chyba przedstawiciele religii rozmawiali. They talk with God? Or with... No, he talked with a monk. Yeah, okay. Yeah. The series name was Safran versus God. Okay. Yeah, but this time he was talking. A więc seria nazywała się Safran kontra Bóg i właśnie rozmawiał z przedstawicielami różnych religii i rozmawiał też z mnichem Zen. Yeah, and so he asked this monk, I don't want to say the wrong thing in the interview. How do I make sure that I say the right thing? I zapytał tego mnicha, że powiedział mu, nie chcę powiedzieć czegoś złego w tym jakby wywiadzie, więc co powinienem powiedzieć? And the monk said, I know, I tell you. He said you say to the teacher, you go in there, you bow to the teacher, and you say, huh! Idziesz do nauczyciela, pokłaniasz się mu i robisz, huh! And Safran goes, really? He says, yeah, you just say, huh! And then he will know that you understand the true essence of Zen. I właśnie ten mnich powiedział mu tak do tego Safrana, że musisz po prostu podejść się pokłonić, coś tak, ha? I że wtedy ten mnich stwierdzi, że zrozumiesz esencję nauk Zen. So he goes into the interview and goes, oh! Idzie na tę konsultację, robi to, ha? The teacher says, what? A nauczyciel mówi co?
sometimes monks aren't all that reliable. Like I think that monk was having a joke with him, but anyway. So don't worry about it. Don't go, it's okay. Just like talk about your experience, right? That's fine, whatever's happening. Czasami jednak nie można polegać na mnichach, jednak ten mnich po prostu sobie żarty z niego robił. Natomiast nie bójcie się o to, nie musicie robić możecie po prostu przyjść na konsultację i porozmawiać chwilę ze mną. He said like that retreat they do the Zen thing where they have sticks and they hit you when you're meditating. Do you know about that one? Yeah, some people have heard that. They go around only if you ask for it. So you have to, and if you're still nodding off or something, they have this bamboo stick, and they have like a special monk who stands there. I used to know a nun who used to do this actually. It's funny, she went to this monastery, she didn't know how to meditate. Before they taught her how to meditate, they taught her how to hit the other meditators. And she was like that. Właśnie w tradycji Zen jest tak, że niektórych właśnie, jeżeli ktoś wyrazi na to, że chce tego, to wtedy jak po prostu tak mu się zasypia podczas medytacji, no to może podejść jakiś mnich czy mniszka i go tak zdzielić kijem. No i właśnie była jedna mniszka, która jeszcze w ogóle nie umiała medytować, ale już wiedziała, jak innych zdzielać kijem. And John Safran said, they said this is like, it's like police brutality. They know how to make it really hurt without leaving a mark. To tak jak właśnie ten komendant powiedział, że to jest jak właściwie taka brutalność policji, że wiedzą, jak cię mocno uderzyć, ale żeby nie zostawić żadnego śladu. Anyway, look, that practice, just to be clear, that practice is by consent. You ask somebody, you say, I'm not paying attention, I'm falling asleep or something, and you say, yes, please wake me up, and then they, like that. So. I pamiętajcie, że w tej tradycji Zen to jest właśnie jakby zawsze za przyzwoleniem, zawsze ta osoba musi o to poprosić i wtedy jak mu się zasypia w czasie medytacji, no to ktoś może go tak obudzić. We don't do that here. Ale tutaj tak nie robimy. Yeah, for legal reasons. Z powodów legalnych. Okay, so where were we? Yes. Is in the hut with the orange doors. The hut with the orange doors, thank you. Yes, so the hut with the orange door over there. Come for the interview when it is your time. After we have completed the first round of interviews, these sheets will be available and we will invite you to come for an optional second interview. Okay, so I want to see everybody at least one time, and a second or a third, depending on how many times you come. So you just put down your name. But the only thing that I would say is when you put down your name, just put down your name after the previous person. Don't like have one person coming in at like 4 and then one person coming in at like 6 and then I have to wait for the person there. So just after the next person. Yeah. Dobrze, a więc jest tak, że wszystkie konsultacje odbędą się w domku z pomarańczowymi drzwiami. I każdy będzie raz przynajmniej, natomiast jeżeli ktoś chce się dopisać na kolejną, to jest to opcjonalne, nie musi, ale może jak chce. Tylko proszę, że jeżeli ktoś się wpisze, to wpisujcie się po tej osobie, a nie zostawiajcie mi na przykład dziurę 40 minut pomiędzy jedną a drugą. Czyli zawsze się wpisujcie pod tą osobą, co już się wpisała. All right. So that's about it. Is there anything else that we need to talk about? Czy jest coś jeszcze, o czym musimy pomówić? Gongowy. Gong. Do we have a gong volunteer? Who wants to gong? Kto chce walić w gonga? What's that? A gong the gong hitter is a sacred person who has the duty to go and hit the gong at the right time. Osoba odpowiedzialna za gong to święta osoba, która po prostu ma zadanie pójść i uderzyć gong w odpowiednim czasie. Right? And when you hit the gong, you make that merit of waking everybody up. I kiedy uderzasz gong, to robisz tą zasługę, że budzisz wszystkich. And making sure that when do we want the gong? When people get up, meal times, do we need it? Usually meal times you don't need it. People's stomachs are the gongs. But whatever. Dhamma talks, yeah. Would somebody like to take up that job of hitting the gong? A więc You can have separate gong hitters for every day. Whatever. Do we have any volunteers? A więc jest tak, że osoba, która ma tą odpowiedzialność, musi uderzyć gong podczas pobudki, na śniadanie, na każdą umowę damy i na obiad. I pytanie, czy ktoś chce tą odpowiedzialność? Tutaj właśnie kolega powiedział, że możemy się podzielić po jeden dzień. Bhante powiedział, że jakkolwiek, ale czy ktoś jest ktoś się zgłasza?
I think Piotr noted that in previous ones, thank you, in previous ones there usually been men who'd been hitting the gongs. I think it's like a primal masculine need to hit things and make loud noises. So, but just encourage if any of the ladies would like to hit the gongs as well, that I also think this is a very feminine thing to be hitting things and making loud noises. So, please. A więc to jest tak, że właśnie Piotrek mówił, że często mężczyźni właśnie biorą tą funkcję i myślę, że jest coś w tym, że jest to jakby taka pierwotna męska energia, żeby walnąć w coś porządnie, ale nie krępujcie się, dziewczyny też możecie walnąć. Myślę, że jest to też kobieca cecha, żeby w coś czasami walnąć. Right. So we got 2 volunteers. Mamy 2 wolontariuszy. So maybe 3. Okay, excellent. So maybe those people who want to hit the gong, they can meet after this meeting and just sort out for yourselves like what the schedule you want to do and who wants to hit it when and so on. So is that okay? Okay, great. Dobrze, to te 3 osoby, które się zgłosiły, to zbierzcie się potem i dogadajcie się, kto w który dzień będzie. So also just remember if during the retreat any issues come up, any problems, anything, see myself or see Piotra. And we will help you. So just remember, I know it's often weird on retreat because no one's talking to each other and that kind of thing, but we're all here for each other. So don't like worry about it. Like you've got any problems, you do not have to suffer alone. We're not here alone. We are here for each other. A więc jest jeszcze bardzo ważna rzecz, że jeżeli ktoś z was po prostu ma jakiś problem z czymkolwiek i po prostu chce przyjść, coś zgłosić albo porozmawiać, potrzebuje z czymś pomocy, to proszę przyjść albo do mnie, czyli do Bhante, albo do Piotrka tutaj, J. I po prostu w każdej chwili możecie przyjść i pamiętajcie, że może być dziwnie na odosobnieniu, właśnie, że tak jest ta cisza i tak dalej. Pamiętajcie, że jesteśmy tutaj dla siebie nawzajem, jakby chcemy sobie pomagać. Zawsze możecie przyjść po pomoc, zawsze możecie się zgłosić. Okay. Anything else? I think that's enough for now. Just briefly about the schedule. Yeah, sure. So the schedule will be, if I recall correctly, I think we're going to have a bell at 6:30. Then at 7, I think the first meditation. So we'll have like a meditation in this hall at 7 o'clock each morning, and that's just going to be a silent meditation. Oh, actually, one thing I was going to ask. Would you like to do some chanting? Yes. Yes, you'd like to do some chanting? Would you like to do chanting in Pali or in English? Pali chanting, okay. Do we have any printouts of Pali chanting sheets or anything? No, but we can manage, I think. We can find just like to do itipiso bhagava arahang sama or something like that. We can print something like that out, yeah? So we'll print something and do it for you. Maybe not tomorrow, but as soon as we can get that done. So that would be good. It's nice. Okay, thank you. Can we print both the Pali and the English version? Sure, I can, yeah. A więc tutaj będzie, że będą jeszcze chantingi w Pali, także wydrukujemy jakieś tam książeczki i dołożymy to gdzieś, może jutro, może za 2 dni, jak się uda jeszcze wszystko ogarnąć. Okay, so yeah, then after that then there'll be some breakfast. After breakfast we'll come back here and we will do the a morning meditation instruction and some guided meditation. So what I want to try to do is keep the morning, keep it a little bit snappy and a little bit focused on meditation. So we'll just be giving like a direct, short instruction on meditation. A więc będzie tak, że dzień się zaczyna od pobudki, potem jest praktyka własna, potem śniadanie i potem spotykamy się na sali, gdzie będzie omówiona medytacja w taki właśnie skondensowany sposób, po prostu instrukcje dotyczące medytacji. So after that I'll go and do interviews, and for those not having interviews then keep practicing. I potem będę dawał indywidualne konsultacje, a ci, co nie mają w danym czasie konsultacji, to praktykują indywidualnie. So you can practice where you like on this retreat. You can practice in here or in your room or around the property if you prefer. Podczas odosobnienia możecie praktykować gdzie chcecie. Możecie praktykować na tej sali, w swoim pokoju albo gdziekolwiek na terenie ośrodka. Yeah. But we're not going to have like regular scheduled meditation sittings throughout the day. Nie będziemy mieć jakby takich, no, że cały czas wszystko będzie ułożone. But I do really encourage you to meditate as much as you can. Ale naprawdę zachęcam was, żebyście medytowali najwięcej jak możecie. Don't waste your time.
Nie traćcie czasu. Yeah? And we come here for a purpose. Let us fulfill that purpose. Przyszliśmy tu z pewnych powodów i warto wypełnić te powody. So having free time during the day means that you can practice according to your own needs and into what is going to be beneficial for you. I to wszystko będzie tak skonstruowane, żebyście mogli praktykować w taki sposób, który jest dla was najbardziej korzystny. But of course the difficult part is, especially if you're getting started, you don't know what is good for you. Często trudną właśnie kwestią jest to, że jeżeli jesteście początkujący, to nie wiecie, co jest tak naprawdę dla was dobre. So my advice is just try it and see. Ale dlatego moją radą jest po prostu próbujcie, eksperymentujcie. Yeah. Just do a bit more. Po prostu próbujcie więcej. It's all right. Jest to w porządku. Just practice as much as you can. Praktykujcie najwięcej, jak jest to dla was w porządku. Try to keep your practice a bit snappy on the retreat. Jakby snappy? Snappy, like. Nie? Żwawy. Aha. Yeah. Postarajcie się, żeby ona była taka żwawa. Yeah. So when if you go in for the meal time, then you have your meal, you finish your meal, you get up and you go. Chodzi o to, że po prostu na przykład jak idziecie na posiłek, to jecie i od razu po prostu idziecie dalej praktykować. Yeah. And so just keep those things simple. I'm going to do this and then I'm going to finish. Do it mindfully, neither hurrying nor dawdling, and then go on and come back and do some more practice. Chodzi o to, że po prostu na przykład jak jecie, to żeby ani się nie śpieszyć, ani żeby nie mieć tak mega wolnym, tylko właśnie po prostu uważnie, świadomie zrobić to i po prostu jak jest zrobione, to jest zrobione i wracacie. Yeah, so if you want to spend some time relaxing, that's fine. Go for a walk or do something like that. But just remember, just to sort of manage your time so that you don't end up at the end of 5 days thinking, what was that about? I właśnie chodzi o to, że oczywiście możecie się czasem po prostu zrelaksować i na przykład pójść sobie na spacer po lesie i tak dalej, ale pamiętajcie, żeby jakby nie tracić tak cały czas czasu, że potem po 5 dniach stwierdzicie, o co w tym wszystkim chodziło. So the benefits of meditation come from the effort that you put in. A więc owoce medytacji przychodzą dzięki wysiłkowi, który włożycie. What is your opinion on napping? Jaka jest twoja opinia o drzemkach? You want to have a nap? Have a nap. Chcesz się zdrzemnąć, to się zdrzemnij. The Buddha used to have a nap. Buddha też drzemał. If he needed it. Jeżeli miał taką potrzebę. So that's that. Okay, I think that's about. Is that about? Oh, yeah. So, that's right. So then during the day. So then in the afternoon, still more meditation, free meditation with some interviews, and we'll have a meal in the afternoon at 6 o'clock if you want to, and then the main Dhamma talk will be in the evening. I potem jest tak, że dalej jest czas na własną praktykę i w międzyczasie jeszcze kolejne szanse na konsultacje, a później dla tych, co będą chcieli, czy tam się zapisali na to, to jest kolacja i po kolacji jest właśnie takie znowu wieczorne spotkanie na sali, gdzie będzie mowa Dhammy. Yeah, which actually reminds me of something. What I would like to do, if it's okay with you, is that during the retreat, we won't have any kind of long or dedicated Q&A sessions. I właśnie tutaj chcę powiedzieć też o tym, że planowałem, żeby podczas odosobnienia nie było żadnych takich bardzo długich sesji Q&A. Because personally I find that they tend to dissipate the energy too much. Ponieważ z mojego doświadczenia one całkowicie jakby rozpraszają energię. So you can still ask questions at the talks or whatever, but we'll just keep it to a bit short and things that are just to explain things that are in the talk. I to będzie tak, że będzie troszeczkę pytań i odpowiedzi po mowach, ale tylko kilka i tylko takie, które dotyczą mowy. But what we can do is on the last morning, like the morning of the last day, then we can maybe have a Q&A session in the morning instead of the meditation session, and then we can have a chance for a bit more of an extended discussion. I właśnie, ale tak ostatniego dnia rano zbierzemy się na sali i wtedy zrobimy taką dłuższą sesję pytań i odpowiedzi, dłuższą dyskusję. Does that sound like a good idea? Brzmi tak dobry pomysł. And just let you know, all of these events are put on for your benefit. If you prefer to just go off and meditate or something, it's fine.
I to wszystko jest po prostu na waszą korzyść. A jeżeli myślicie, że fajniej będzie wam po prostu gdzieś sobie pójść i medytować samemu, to też jest to w porządku. Or if you have your own meditation practice that you're happy doing, then just keep doing that. Jeżeli macie jakąś swoją praktykę medytacji, którą już lubicie, to po prostu możecie tak praktykować. And in fact, that's the way it was in the Buddha's time and in the Buddha's monastery. Tak samo było za czasów Buddy w jego klasztorach. So even like when the Buddha would give a Dhamma talk in the evening, you didn't have to go. Nawet kiedy Buddha dawał mowę Dhammy wieczorem, to nie musieli mnisi na nią iść. Imagine that. Wyobraźcie to sobie. You'd be like, oh, the Buddha's giving a Dhamma talk this evening. Nah. A Buddha daje mowę Dhammy dzisiaj. Tam. More of this, Four Noble Truths, more about impermanence, heard it all before. No. 4 szlachetne prawdy, nietrwałość, już to słyszeliśmy. So, but again, there's that thing, like it's up to you. A tak wszystko po prostu jest dobrowolne, zależy od was. Yeah, you have given up so much to be here. Już tyle odpuściliście, żeby tu być. And I'm just going to be honest with you all, I respect that so much. I będę z wami szczery, że naprawdę bardzo to szanuję. I know you all have lives where there are so many things going on. Wiem, że każdy z was ma życie, w którym tak wiele się dzieje. Yeah, and you all have to make arrangements and get somebody to feed the cat or whatever to get here. I wiem, że musicie właśnie różne rzeczy poprzekładać, znaleźć kogoś, żeby nakarmił waszego kota, żebyście mogli tutaj przyjechać. So that renunciation and that giving up is incredible. A więc nawet już ta jakość samego wyrzeczenia już jest niesamowita. In fact, it's so powerful that if you come on this retreat, right, and even if you just slept and ate for the 5 days, right, you're still making a lot of merit from that renunciation. Nawet jeżeli byście tutaj tylko spali i jedli przez te 5 dni, to i tak już jest to duża zasługa wyrzeczenia. I mean, it's better if you meditate, obviously, right? Oczywiście lepiej by było, jakbyście też medytowali. But don't underestimate that. It establishes a very powerful force in your mind. Ale nie lekceważmy tego, to już sama już to wyrzeczenie, które się dokonało, już tworzy potężną intencję w umyśle. And look, just one, like final word for you this evening is that you can all do it. I takim ostatnim słowem na ten wieczór jest to, że naprawdę możecie temu podołać. I was just mentioning to a couple of people at the dinner time something that I found was really moving actually at the last retreat I did in Norway. Właśnie podczas posiłku, kiedy rozmawiałem z ludźmi, to mówiłem o pewnej sytuacji, która wydarzyła się w Norwegii. And so there was one young person on the retreat. It was like the first retreat that they'd done. I była tam pewna młoda osoba i było to pierwsze odosobnienie, które zrobiła. And they, I learned when I first met with them at the interview, they said, I don't think I can do it. I kiedy pierwszy raz spotkałem ją na właśnie konsultacji, to powiedziała, że nie dam rady. And as I learned more about, their life, they had, their parents were not very good, and then they'd been like in an abusive relationship and these kinds of things, and I could understand why they were lacking in that confidence. I właśnie kiedy później porozmawiałem z nią na tych konsultacjach, dowiedziałem się, że miała właśnie trudne dzieciństwo, że była w toksycznych relacjach i naprawdę rozumiem, skąd mogła się brać ten brak pewności siebie. And had so much compassion for this person who really hadn't actually had anybody believe in them their whole life. I naprawdę miałem bardzo dużo współczucia do tej osoby, w którą nikt nie wierzył przez całe życie. And yet they'd come. A jednak przyszła na to odosobnienie. Even though they thought they couldn't do it. Nawet jeżeli myślała, że nie podoła. And on the last day of the retreat, they said to me, maybe I can do it. I przyszła na ostatni dzień właśnie na konsultację i powiedziała, że może jednak jestem w stanie to zrobić. And to me that moved me so much. I thought, oh, that's why we do this. I to mnie poruszyło właśnie. To jest to, dlaczego to robimy. Yeah. So I just want to say my message to everybody here is yes, you can do it. A więc moją wiadomością, jakby przekazem dla was jest tak, że możecie to zrobić. Yeah. We can all do it. We can all take steps forward. We can all understand ourselves. We can all be more mindful. We can all find freedom from suffering. Że możemy właśnie kroczyć na tej ścieżce, możemy być coraz bardziej uważni, możemy być coraz bardziej wyzwoleni z cierpienia. Okay, so thank you everybody for this evening. Thanks for the organizers, and we will wrap up now. But first we'll do the precepts.
And then after the precepts, if the gong hitters want to meet and discuss their schedule, and I will also meet with the first timers after we finished. A więc dziękuję wam za ten wieczór, dziękuję za przybycie, dziękuję organizatorom. I teraz przejdziemy do właśnie przyjęcia wskazań i potem na koniec właśnie niech spotkają się osoby od gongu i osoby, które są pierwszy raz, niech przyjdą do mnie. Just one more thing, because on our schedule, the first guided thing we're together saying tomorrow morning is at 9:30, so is that right? The new schedule 7, yes. on the doors of every kuti. The new schedule, so there's an old schedule, there's a new schedule on the doors of every kuti, okay? Excellent. The new old schedule. A więc chodzi o to, że na stronie był trochę inny plan niż jest obecnie, ponieważ Bhante po prostu, bo to był taki, Bhante po prostu dał nowy plan i jest nowy plan na każdych drzwiach każdego domku, więc tego sprawdźcie, tam się różni czasami niektóre rzeczy o 45 minut czy coś, więc po prostu trzymamy się tego planu, co jest wywieszone na drzwiach. Proszę? Good point, yeah. Jurta? Not a walking meditation. Yeah, I'll talk about walking meditation tomorrow. Yeah. So there will be, the yurt is available for anybody who wants to do some yoga. Okay. Więc jakby ktoś chciał sobie porobić jogę, to jest tam taka jurta, taki duży namiot. Okay, and we've had a very kind offer from the organizers that if we want to have a yoga instructor, we can also do that. Or if anybody here is a yoga instructor and wants to lead a class, we can do that if you want to. A więc tutaj ośrodek był tak miły, że jeżeli chcemy mieć instruktora jogi, to i na przykład mieć jedno zajęcie dziennie, to jest to możliwe, albo jeżeli ktoś z was jest instruktorem jogi i chciałby poprowadzić, to też to jest możliwe. Yeah, is that something that people would like? Czy jest to w ogóle coś, co ktoś by był tym zainteresowany? Yeah? So people What type of yoga? Because there are different. gentle. I don't know too much detail. So there's a few people would be interested in having a yoga class. So that can be good to just introduce you and so on. Is there anybody here, can I just ask, is there anyone here who is a yoga teacher or a yoga instructor? Almost. Not exactly, but I have been practicing yoga for maybe 20 years. Okay, so you could teach people a few things. Maybe I could, but I don't think I'm a good person for it. But I'm sure you would be wonderful, but that's okay. That's okay. We don't want to push you if you don't want to. Qigong, if that counts. Qigong. Qigong counts. Anyone interested in Qigong? Yeah? But maybe Qigong because I think in the plan it's like 7 a.m. is yoga. So maybe all people who wants to practice can meet in yurta and then they can talk with themselves who wants to lead the class or something. That's right, yeah. So there should be, maybe even we can do the same thing, like after this evening's meeting. If anybody wants to do some yoga or yoga classes, maybe they can meet outside or something like that and just discuss when you're going to meet and so on. Is that okay? Mm-hmm. Yeah, okay, that sounds good. Yoga, great. What else? Something else I thought of. I've just gone now. All right, so... One question. Yes. Related to drinking after 12 p.m. Yeah. It's possible. What type of drink we can drink? So Okay, great. coffee, water. Okay, so I'm just going to repeat the question for the recording, but the question is like, what can we have after 12? Like if we're taking 8 precepts and we can't eat after 12, what exactly can we have? A więc co możemy jeść po 12, jeżeli jesteśmy na 8 wskazaniach? So this, of course, is a question of great interest to monks and nuns. Jest to pytanie o bardzo dużym zainteresowaniu, zwłaszcza dla mnichów i mniszek. And there are endless discussions and arguments about what exactly you can have and what you can't have. I są niekończące się debaty na tego, co można, a co nie można. I came across a website once called Buddhism and Vampires. Raz wszedłem na stronę internetową Buddyzm i wampiry. Yeah, and when I met Ajahn Brahma afterwards, and I mentioned it to him, and there was kind of a bunch of monks there, and they were mentioning, there's a website. And immediately the question came up: if you're a vampire, would you be able to drink blood after noon? Kiedy byłem za Johnem Brahmem i z innymi mnichami i padło pytanie, czy jakbym był wampirem, to czy mógłbym pić krew po 12? Yeah, so that was difficult. Yeah, to było trudne pytanie. Anyway.
The basic answer to that is that you can have something which is edible but is not solid food. A więc możemy jeść rzeczy, które nie są jakby stałe. So anything which is usually used as a tonic or something which is not sort of a dish that you'd serve as food at a meal is usually okay. Czyli coś, co nie jest jakby takim normalnym jedzeniem do posiłku, jest z reguły okay. So the main things are any kind of juice, fruit juice or anything like that. There's five, the Buddha said 5 allowables, which is basically ghee, butter, honey, sugar, molasses, things like that. As well as various kinds of herbs, garlic, basil, ginger, things like that. Anything which you're taking as a medicine or anything which is something like a herbal concoction or something. And that includes things like normal drinks like teas, coffees, herbal teas and things like that. The people will vary as to whether milk and soy milk are allowable. So just leave that to your discretion. But yeah, various things like that. So as long as it's, not food, then you should be okay. Okej, także tutaj przede wszystkim wszelkie soki owocowe. Jest tak zwanych 5 takich przyzwolonych rzeczy, jak ghee, masło, miód, molasa i cukier. I jeszcze rzeczy, które właśnie na przykład lekarstwa, czyli te... I właśnie jeszcze jest kontrowersja, czy dozwolone jest mleko sojowe, ale zostawiam to waszemu wyborowi. And I think chocolate is allowable. Chocolate is also allowed, dark chocolate, yeah. and the legendary cheese. That's controversial, yes. That's controversial, yeah. Okay. A więc tutaj właśnie tak, ciemna czekolada jest dozwolona, natomiast ser jest kontrowersyjny. Yeah, a lot of my people have cheese. Look, obviously for lay people, obviously it doesn't have to be so strict or whatever. So just anything which you think is not solid food, then don't obsess about it too much. Po prawdzie to wielu mnichów je ser. W każdym razie dla ludzi świeckich to nie powinno być takie surowe, więc po prostu zadecydujcie, co tam uważajcie. Okay, so we're going to now recite the 5 precepts together. A więc teraz recytujemy przyjęcie 5 wskazań. And just to remind you, I will undertake the training precepts not to kill, not to steal, not to commit sexual misconduct, not to lie and not to drink beer, wine and liquor. A więc tutaj te 5 wskazań to przypomnę, żeby nie zabijać żywych istot, żeby nie brać tego, co nie jest dane, nie popełniać przewinień seksualnych, nie kłamać i nie pić alkoholu. So if you're taking the 8 precepts, you can take 5 as well, and then we'll do the 8 in a minute. That's fine. Jeżeli będziecie brać 8 wskazań, to możecie też wziąć 5, nie musicie, to nie ma znaczenia. And we're going to be reciting it in Pali. Będziemy recytować je w Pali. Okay, and that might seem useless or whatever, but one good part about reciting in Pali is that the same chanting, the same recitation will be used in any Theravāda temple or community anywhere in the world. Możecie nie znać tych słów w Pali, ale plusem tego rozwiązania jest to, że ta sama ceremonia będzie dokładnie tak samo wyglądać w każdym kraju theravādy, w każdej świątyni theravādy na całym świecie. Yeah, so if you're ever traveling, if you go to Thailand, stay in the monasteries there or in Sri Lanka or something like that, then you'll know how to do it and what they're doing. A i na przykład jak będziecie w Tajlandii albo na Sri Lance i będziecie chcieli powziąć skazania w jakiejś tam świątyni, to już będziecie wiedzieć, jak to wygląda. And I'll tell you what will happen if you go in there and you go and you do the chanting and with the other people and everyone will just kind of ignore you, and then after you go out they'll all be like, oh wow, did you see that Western person who knew the precepts? Wow, that's really cool, aren't they? To będzie tak, że jak będziecie, powiem wam od razu, co się stanie, jak będziecie gdzieś tam właśnie w tych krajach, będziecie na tej ceremonii przyjęcia wskazań i wszyscy będą udawać, że w ogóle na was nie patrzą, że w ogóle was ignorują, a jak tylko wejdziecie, to będą mówić do siebie, ej, widziałeś tego zachodniego człowieka, jak recytował wskazania w Pali? Okay, let us begin. A więc rozpocznijmy. So please repeat after me. A więc proszę, powtarzajcie za mną.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammang saranang gacchami. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sanghang saranang gacchami. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyampi buddhaṃ saranang gacchami. Dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi buddhaṃ saranang gacchami. Tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. So now we begin the 5 precepts, and when we've completed, we'll then do the 8 precepts. Teraz przejdziemy do 5 wskazań i jak je zakończymy, to do 8. Panatipata. Panatipata. Veramani. Veramani. Sikkhapadang. Sikkhapadang. Samadhiyami. Samadhiyami. Adinadana. Adinadana. Veramani. Veramani. Sikkhapadang. Sikkhapadang. Samadhiyami. Samadhiyami. Kamesu miccācara. Kamesu miccācara. Veramani. Veramani. Sikkhapadang. Sikkhapadang. Samadhiyami. Samadhiyami. Musavada. Manusavada. Veramani. Veramani. Sikkhapadang. Sikkhapadang. Samadhiyami. Samadhiyami. Surameraya majjapamadatthana. Surame pajapamadatthana. Veramani. Veramani. Sikkhapadang. Sikkhapadang. Samadhiyami. Samadhiyami. Okay, very good. So now we'll do the 8 precepts, and we'll recite the rule continuously. I won't break it up word by word. A więc teraz ci, co przyjmują 8 wskazań, to po prostu powtarzajcie po Bhante. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Abrahmacharya veramani sikkhapadang samadhiyami.
Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya madhyapamadhattana veramani sikkhapadang samadhiyami. Vikala bhojana veramani sikkhapadang samadhiyami. Okay, the next one is very long, and even the experts in Thailand, when reciting it, they've been doing it all their lives, they still get this one mixed up, so I'm going to break it up into words. Kolejne jest bardzo długie, więc nawet specjaliści z Tajlandii mogą się pomylić, więc tutaj po prostu będziemy słowo po słowie. Nacha, Gita, Varita, Visukadasana, Mala, Gandha, Vilepana, Dharana, Mandana, Vibhusanatthana, Veramani sikkhapadang samadhiyami. Uchasayana mahasayana veramani sikkhapadang samadhiyami. Imani artasikhapadani silena sugating yanti silena bhoga sampada silena nibuting yanti tasma silang visodhaye. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, very good. Excellent. Congratulations, everybody. Znakomicie, gratuluję wam wszystkim. And, by the way, for those of you who, again, are new to Buddhism, we say the word sadhu. Sadhu means good. Yay! Dla tych, którzy jesteście początkujący, słowo sadhu w buddyzmie oznacza dobrze. Yeah, you can just insert that anywhere you like that you feel is good. Sadhu, sadhu. Możecie tak już mówić wszędzie, gdzie tylko poczujecie sadhu, sadhu, sadhu. Okay. So I think that's all. So maybe just if we can ask the new meditators here, the gongers there, and maybe the yogis out in the next room if they want to discuss their yoga program. Okej, to dziękuję. To tyle na teraz. Także proszę, ci, co są pierwsi, teraz niech przyjdą do mnie. Gongowcy niech pójdą tutaj, a ci od jogi niech się spotkają w sali obok. And if just for the yoga thing, just if you are interested in having a yoga instructor, we were told this afternoon that would be possible. So if you want to do that, then speak to Piotra. We'll make a phone call, but we can't guarantee it yet. We were told that would be, obviously it depends on availability. So just if you'd like, then just let Piotra know. Yeah. Jeżeli grupa, która się zbierze dotycząca jogi, faktycznie chcielibyście mieć instruktora jogi, to prawdopodobnie będzie dało się to zaaranżować. Nie jest to 100% pewne, ale po prostu podejdźcie wtedy tutaj do Piotra Jagodzińskiego, powiedzcie mu to i on to zorganizuje. Okay. In a way, the instructor or not, you can do the yoga in your... That's correct, yes. In yurta. Yes. The big one. The blue one. This one. Maybe both. Yeah, big one or the, but both of them you can use, yeah? W dużej jurcie, choć teoretycznie możecie używać obydwu. Yeah, I think the smaller one has electric heating. This one you have to light the fire, so that's also a consideration, yeah. Yoga mats. In both yurtas. Yep. In yurtas they are. Yeah, actually good point, yeah, make sure that they have the mats. Okay. Jeszcze ważna rzecz, że w dużej jurcie jest grzanie na kominek, a w tamtej jest elektryczne, więc być może jednak będziecie woleli w małej. Okay, see you tomorrow. Okay, do zobaczenia jutro.